I tutaj opozycja znajduje się w kryzysowej sytuacji paradoksalnie, dlatego że równocześnie rządzący PiS popełnia masę błędów, które powinny antagonizować społeczeństwo. Tym niemniej to, co wiąże ze społeczeństwem jest znacznie silniejsze, prawda? To może ulec zmianie, ale w tej chwili zaczyna dominować atmosfera, której nie lubię, która znów ona powraca do pewnych wątków, o których mówiłem z okresu transformacji. To znaczy ludzie zaczynają mówić, że w gruncie rzeczy po prostu Polacy są tacy i że po prostu był okres nadzwyczajny tych 25 lat transformacji, ale to nie była Polska. Teraz po prostu Polska wraca do Polski i że to warcholstwo, to prawicowe, ten obskurantyzm, to jest Polska. Ja uważam, że to jest osąd niesprawiedliwy, że on nie jest uzasadniony. Polska jest oczywiście i taka. I ujawniają się cechy gorsze bądź lepsze w różnych społeczeństwach. Znów można Amerykanów cytować, prawda, Brytyjczyków i innych. To, że się ujawniły te cechy, to nie wynika nawet ze względu na to, że negatywne strony tej właśnie partii rządzącej się ujawniły, tylko dlatego, że oni też dali temu społeczeństwu lepsze warunki materialne. Ale to oznacza również godności. To znaczy, że ta partia utożsamia się z ludem i lud widzi w tej partii siłę polityczną bliższą sobie. Wobec tego to jest również problem godności. To znaczy, że cała ta transformacja, która była niezwykle pozytywnym zjawiskiem, była okresem równocześnie, który był odbierany przez dużą część społeczeństwa jako upokarzające, prawda? Degradujące. No właśnie te ponad 20%, czasami w najgorszych okresach, bezrobocia. Później język debaty publicznej, często ludzie najlepsi, którzy posługiwali się językiem, który właściwie niedopuszczalny, prawda? Na przykład homo sovieticus, prawda? To znaczy, że rzekomo ta niechęć przed zmianami, przed transformacją wynika z tych pozostałości mentalności sowieckiej. Wtedy, kiedy tak naprawdę we Francji teraz widzimy obronę może setek tysięcy ludzi przeciwko próbie wprowadzenia reguł, bardziej elastycznych reguł, jeżeli chodzi o kodeks pracy przez Macron. I on słusznie robi. Tym niemniej to, że ludzie bronią swoich interesów, że boją się zmiany, to jest naturalna reakcja ludzi. Oczywiście trzeba umieć rozmawiać, ale też nie można wykluczyć, że taka reakcja ludzi może storpedować koniecznie zmiany, prawda? Ale w żadnym wypadku nie może to prowadzić do okazywania lekceważenia, pogardy, czy takiego moralnego degradowania ludzi, którzy się boją po prostu, boją się zmiany.